tendencja jest, żeby nie wymagać, a Pan Bóg mówi, papież, Kościół, my księża, wymagajmy od siebie, bo niewymaganie prowadzi do zniewolenia, a wymaganie paradoksalnie do wolności. Bo jak ukształtuję w miarę silną wolę, to wybieram to, co jest dla mnie obiektywnie dobre. Ksiądz Bogusław Kowalski. I Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Tak szczególnie bym powiedział króluj nam Chryste, chociaż... Alleluja! Tak jest, Jesteśmy alleluja. w czasie O, poświątecznym. właśnie, to tak. Alleluja musi nam towarzyszyć przez najbliższe dni. No, Parę tygodni. My w ogóle troszkę w innym temacie, ale myślę, że tak właśnie ważne jest to, żeby to nie wygasło teraz, nie? No bo przed jakby cały okres Wielkiego Postu, Wielki Tydzień, Święta Wielkanocne i potem taka chyba sinusoida taka naturalna, że tak się, nie wiem, wygaszamy? Wyciszamy, wyciszamy, czy tak odduchawiamy rośnie to napięcie emocjonalne związane ze świętami. No już pomijam przygotowania, ale też i takie duchowe przygotowanie. Staraliśmy się towarzyszyć w Wielkim Poście, ale no, normalna rzecz, że trochę tak... I czekamy teraz do Adwentu znowu, tak? A nie ma ksiądz takiego tak czysto po ludzku wrażenia, że tak pozwolę sobie na dygresję, że właśnie, przynajmniej ja tak trochę zauważam w swoich słabościach, to przyznaję się, że jak się kończy Boże Narodzenie, no to niby jest ten karnawał, ale ja już trochę czekam na Wielki Post, żeby się... trochę czekam, mam taką trochę niecierpliwość, no. a celowo tak powiedziałem, bo bardzo często mi towarzyszyła taka, nie powiem, że wyletnienie, broń Boże, bo ja wiem, że Pan Bóg jest i czuwa cały czas, tak? Ale chodzi o to, że takie właśnie, może takie emocjonalne bardziej to zejście. Tak, bo to jedno z drugim, bo to tak wchodzi się w taki nurt liturgiczny, atmosfera, klimat, wiosna też swoje robi. No i tak, świeżo po rekolekcjach, tutaj drogi krzyżowe w Wielkim Poście przeżywaliśmy, gorzkie żale, jakaś mobilizacja, taka spowiedź świąteczna, następuje mobilizacja, atmosfera w domu, no to człowieka w dobrym tego słowa znaczeniu spina, mobilizuje może lepiej, a potem no takie trochę rozluźnienie, co nie znaczy, że duchowo, moralnie mamy się rozluźniać i jak to mawiał stary kanonik, morale nie może siadać. Tak, to tak obrazowo. Teraz mi to spontanicznie przyszło mi do głowy, że właśnie zostaje już tylko Apokalipsa z Pisma Świętego, jakbyśmy tak czytali, prawda? Tak idąc w ten sposób obrazowo, że no Ewangelie się pokończyły, Jezus zmartwychwstał, dzieje apostolskie, no to już takie w zasadzie bliżej nas, bo to takie bardziej ludzkie, nie? Ale oczywiście to tylko głupi, spontaniczny, no może nie głupi, ale żarcik taki spontaniczny, ale chcieliśmy Państwu bardzo podziękować, jeszcze zanim przejdziemy do meritum naszego spotkania, za pozytywny odzew a propos takich naszych, no nazwijmy to rekolekcji, bo tak żeśmy to trochę nazwali, te 10 przykazań, akurat w Wielkim Poście, większość była w Wielkim Poście, ale takie długie nam wyszły, ale bardzo się cieszymy, że pomogły. No chyba tak, bo bardzo miłe wpisy i takie słowa wdzięczności. Ja sam gdzieś głosiłem w parafiach różnych rekolekcje i ostatnio przed Triduum Paschalnym, przed Wielkim Tygodniem w Kościerzynie, no to okazuje się tam na Kaszubach wiele osób podchodziło, dziękowało za te audycje i za takie trafne tematy. No ja już nie chcę co do meritum się wypowiadać, bo Państwo sami oceniacie. Natomiast widać, że jest potrzeba takiego przystępnego mówienia o poważnych sprawach. Kiedyś nazwaliśmy to roboczo katechizacji dorosłych. Katechizacja dorosłych w takim, bym powiedział, może jeszcze właśnie w takiej codzienności, jak to przeżywać i rozumieć, tak. Żeby nie było tak, że tak uroczyście coś przeżywamy, nauczamy, przyjmujemy, a potem wracamy do życia. A potem się rozluźniamy właśnie, tak. Żeby Pana Boga zapraszać do każdego przejawu naszego życia, żeby wszystko czynić z Panem Bogiem i dla Niego. Amen. Także bardzo dziękujemy i prosimy nadal o podrzucanie pytań, wątpliwości. Może ktoś z Państwa ma. Ja bardzo doceniam te wpisy takie ocierające się już, wręcz świadectwa, które Państwo składają. Też nie mamy zawsze czasu, żeby wszystkie omówić. Natomiast jeżeli mają Państwo też takie zwykłe, czysto ludzkie wątpliwości, zapraszamy. Osobiste doświadczenia właśnie w nawiązaniu do tego, co mówimy. To jest bardzo
To jest bardzo budujące. Tak jak, przepraszam, jeszcze jedna dygresja, żebyśmy na dygresjach się nie skończyli. Dzisiaj odcinek pełen dygresji. Kiedy byłem w Kościerzynie na rekolekcjach, mówiłem, że prawdę Bożą każdy ksiądz przekazuje po swojemu. No, jest jedna Boża prawda, ale może być różnie podawana, bo każdy ksiądz ma swoje przykłady, porównania, akcenty, ale to jest tak jak z chlebem. Chleb możemy jeść z masłem, z serem, z wędliną, ze smalcem. Kiedyś, jak bieda była w domu, jadło się chleb z cukrem i z wodą, ale chleb to chleb. I następnego dnia przy kolacji proboszcz mówi: księże Bogusławie, wiem, że ksiądz unika pieczywa, czasem jem, tak, ale nie za często, ale proszę tego chleba spróbować, bo ten chleb upiekł Pan własnymi rękoma w domu. Powiedział, że jest bardzo dobry i życzy smacznego, bo mówi w nawiązaniu do rekolekcji: chleb to jest chleb. No i oczywiście musiał, ale to jest piękne, że ktoś tak sobie wziął do serca, od razu spełnił dobry uczynek, że chleb to chleb. Ja nie chcę zabrzmieć, broń Boże, heretycko ani obrazoburczo, więc niech ksiądz mnie pilnuje, ale trochę Kościół jest taką kanapką. Jeden lubi z serem, drugi lubi z szynką, jeszcze ktoś inny z masłem orzechowym, ale zawsze podstawą jest chleb. Do czego zmierzam? Jeżeli Ewangelia to chleb, czyli prawda Boża to chleb, to nie jest obrazoburcze, to zgadzam się. A to dziękuję, bo zaryzykowałem i zmierzam do tego, że wy, księża, wszyscy, jesteście tym, o czym często my świeccy być może zapominamy, ale też i staramy się nawzajem motywować. Kościół ma odpowiedź, ma taką ofertę. Do kogoś mówi ksiądz Boguś, do kogoś mówi kolega księdza Bogusia. Tak, który ma inny styl, inny charakter przemawiania, inne przykłady, inne porównania. Ja oczywiście i dlatego jedni wolą takie kazania czy katechezy, inni wolą takie. Tu nie ma reguły, tak. Pełna dowolność, a w słowie dowolność zamyka się, zawarty jest dzisiejszy temat. A cóż to za temat, panie Michale? No i właśnie, chciałem podrążyć trochę, wsadzić trochę kij w mrowisko, albo broń Boże szpilkę, ale tak rozgrzebać hasło, które, czy może nie hasło, ale sformułowanie, które pojawiło się już, kiedy mówiliśmy o wolnej woli, że mamy wybór i się na coś decydujemy. Pakiet dobry, pakiet zły, no mówiąc tak bardzo obrazowo, już zachęcamy do obejrzenia tamtego odcinka. Natomiast padło tam sformułowanie bardzo ważne a propos tego dobrego wyboru, dobrego z naszej katolickiej perspektywy chrześcijańskiej, wolność dzieci bożych. Potrzebujemy waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Ładne, prawda? Bardzo piękne. Piękne, często używane, często słyszymy, słyszymy go od was, księży, te słowa. Myślimy sobie, ja też w środowisku osób wierzących, których się obracam też, wolność dzieci bożych, pięknie, fajnie, cudownie, ale co to w ogóle jest? Bo przyznam się, próbowałem, wpadłem w taką kiedyś, jakiś czas temu to było, ale teraz przy okazji Wielkanocy sobie przypomniałem o tym. Taką rozmowę z moim dobrym kolegą, który troszkę sceptyczny jest, tak? I on mówi: stary, ale jaka wolność, skoro masz tu masz przykazania, tu masz Ewangelię, no musisz to robić, musisz robić tamto i tak naprawdę to nic ci nie wolno. Szczerze, nadal jestem chyba za głupi, zbyt ograniczony, żeby mu to wyjaśnić, co ja czuję, bo ja nie czuję się zniewolony. Więc na czym tak naprawdę polega ta nasza wolność dzieci bożych? A weźmy, teraz mi to przyszło do głowy, wszyscy ci, którzy wstępują w związek małżeński, zakładam, że żyją w związku całe życie. Bardzo dużo takich osób jest. Wiedzą, że wstępując w związek małżeński, ograniczają sobie mnóstwo rzeczy. Już nie ma takiej swobody. No, nie muszę mówić tak. Kocham cię, żono. Ale ograniczenie swobody. Nie mówię wolności, ale swobody, chociaż wolności też. Z ilu rzeczy, idąc do mężczyzna i kobieta muszą rezygnować.
przychodzą dzieci na świat i jeszcze bardziej zawęża się swoboda. Mówię swoboda funkcjonowania. I już nie można sobie na pewne rzeczy pozwolić, bo to, takie obowiązki, takie. A dlaczego wstępują związki małżeńskie? Miłość. Miłość jest silniejsza, większa, powoduje, że nieważne, że będę miał takie ograniczenia przez małżeństwo, ale pragnienie miłości jest tak przemożne, że te wszystkie inne rzeczy są nieistotne. I odpowiadając na to pytanie, koniecznie trzeba ustalić, co to znaczy wolność. Wolność w chrześcijańskim rozumieniu i to, co jest dla nas i w takim duchu ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wolność nas wyzwoli. Wybieram prawdziwie wolny człowiek, a w szczególny sposób wolność dzieci Bożych polega na dokonywaniu wyborów tego, co jest dla mnie dobre. Wybierać to, co jest dla mnie dobre. I teraz, co to znaczy? Jeżeli jestem wierzący, to do zbawienia muszę dojść. O własnych siłach nie dam rady. Pan Bóg daje łaskę, wyposaża nas, ale sam nas nie zbawi wbrew naszej woli. I dokonuje wyborów, wprowadzając sobie różne nakazy, zakazy i ograniczenia. Dlatego Pan Bóg, który najlepiej wie, jak człowieka do siebie doprowadzić, mówi: rób to, tego nie rób. Dlatego omawialiśmy przykazania Boże. Potem zrodziły się przykazania kościelne. Będziemy je omawiać. Ale już tylko sygnalizuję. Czyli prawdziwa wolność to wybieram to, co jest obiektywnie dla mnie dobre. I teraz popatrzcie. No klasyka, no taki akademicki przykład. Jeżeli ktoś stwierdzi, że wolność dla mnie to jest robię to, co uważam, że jest przyjemne i będę sobie wybierał, co mi się chce, i ktoś powie, używanie narkotyków, fajna sprawa, wiadomo do czego doprowadzi. Robi to, co chce, ktoś pali papierosy, ktoś zażywa narkotyki, ktoś pije alkohol w dużych ilościach i nawet się nie spostrzeże, jak staje się niewolnikiem. Zamiast, i teraz tak, nie pal, nie pij, nie bierz narkotyków, ktoś powie zakaz. Zakaz, który ogranicza człowieka. Po co? No ja tak już taki bardzo prosty według mnie obraz rysuję. Ktoś, Ale bardzo dobrze, jest bardzo czytelny. ale dokładnie. Nie każda rzecz, którą wybieram, która daje mi przyjemność, prowadzi do wolności. Weźmy taką rzecz, zamiłowanie do słodyczy. Będę sobie jadł, ile będę uważał. No, ktoś powie, dobrze, jedz. Jedz słodyczy bez opamiętania, czekolady, cukierki, ciasta. Minie jakiś czas i zobaczysz, jak jesteś zniewolony, jak jesteś obciążony różnymi dolegliwościami z cukrzycą na czele, ile osób się zmaga z tą chorobą. I w każdej dziedzinie, jeżeli ktoś nie narzuci sobie pewnej dyscypliny, choćby fizycznej, no to ani się nie obejrzy i jest chory. Te wszystkie problemy zdrowotne również biorą się z tego, że wybieram to, co jest dla mnie przyjemne, a nie to, co jest dla mnie dobre. I dlatego chrześcijaństwo, bycie dzieckiem Bożym, to jest wybierać to, co jest dobre, wprowadzać pewną hierarchię, bo są rzeczy bardziej istotne, inne mniej, ale to, co dobre. I zwróćmy uwagę, Panie Michale, drodzy Państwo, wszędzie tam, gdzie człowiek wybiera wbrew Panu Bogu, wbrew naturze, przegrywa. Jest chory duchowo, fizycznie. Tam, gdzie człowiek narzuca sobie pewną dyscyplinę, wprowadza pewne ograniczenia. Dlaczego Wielki Post był tym czasem, gdzie tak wiele osób wprowadzało sobie różne ograniczenia? Powie ktoś, no co to da?
to daje nie tylko siłę duchową, ale też fizycznie może komuś pomóc. Bo jeżeli na przykład ktoś postanowił sobie, no zmyślam teraz, w jakiejś intencji będę 5 kilometrów dziennie spacerował i codziennie będę w czasie tego spaceru odmawiał różaniec. Pomodlił się w ciszy, był gdzieś na spacerze w parku, a jednocześnie jak zyskał fizycznie, duchowo i fizycznie. Wiele jest takich rzeczy. Każde przykazanie Boże, kościelne, gdy człowiek programowo wyłącza ze swego życia, prędzej czy później prowadzi do bałaganu, nieszczęścia w niektórych wypadkach. Każde przykazanie porządkuje, oczyszcza drogę, ale też porządkuje życie człowieka. I wtedy, kiedy człowieka stać na coraz więcej, robi sobie różne wyrzeczenia, postanowienia, dyscyplinę moralną, duchową, widzi, że jego wola jest po prostu silniejsza. My mamy wszyscy, jak śpiewamy w jednej z tych pieśni, Boże, przyjmij moją dobrą, ale słabą wolę. Skąd się bierze grzech? No właśnie, pokusa bierze górę nad silną wolą, bo wola okazuje się nie zawsze silna, tylko słaba. I dlatego człowiek im silniejszy duchowo, też i fizycznie, wybiera to, co jest dla niego obiektywnie dobre. I teraz na osobną audycję moglibyśmy poświęcić, co to znaczy obiektywne dobro dla człowieka. Jeżeli Państwo sobie życzą, prosimy, wystarczy jeden komentarz i nagramy taką I wrócimy rozmowę. do tego, bo prędzej czy później, my jesteśmy trochę jak dzieci. Jak doświadczymy, że rodzice mieli rację, nie rób tego, nie dotykaj. No słynne oparzenie się, nie dotykaj, bo się oparzysz. Ale co dzieciaka korci? A ciekawe, a jak dotknę, prawda? I potem poparzony palec czy dłoń, bąble, boli, a nie mówiłam ci, mama mówi. Z nami dorosłymi też tak jest. Chcemy popróbować takiej ludzkiej wolności, swobody, robię co mi się podoba, co daje mi przyjemność, a potem człowiek orientuje się, że to jest wejście w ślepą uliczkę. I tutaj zaufanie Panu Bogu, i doświadczeniu ludzkiemu, bo ktoś, kto nas poucza, albo sam doświadczył zła. Dlaczego dzisiaj są tak ważne świadectwa ludzi, którzy doświadczyli jakiegoś ogromu zła? Jak ludzie wychodzą, młodzi nawróceni, że wyszli z narkotyków, że wyszli z hazardu, że wyszli z alkoholu, te świadectwa są często tak budujące, że więcej znaczą niż niejedno kazanie. To jest bardzo ciekawe, zaraz przejdę do pytania, ale to jest fajne spostrzeżenie, bo chciałem się podzielić swoim, uwielbiam, może to zabrzmi bardzo dziwnie, przepraszam, jeżeli tak to trochę może nieadekwatne słowo, ale bardzo lubię świadectwa więźniów. A, no właśnie. Więźniów, tych nawróconych, tych, którzy po wieloletnich wyrokach wychodzą. No już pomijam to, że to jest wspaniała lekcja człowieczeństwa, tak? Widzieć człowieka w człowieku. Gdzie jest go najtrudniej zobaczyć? W więźniu. Dokładnie. Bo popełnił przestępstwo, więc jakby mamy naturalną taką skłonność, to nie usprawiedliwiam i nie mam prawa rozgrzeszać, ale też nie usprawiedliwiam, bo kara za czyny musi być. Oni wszyscy wszyscy to samo mówią, ci więźniowie, byli więźniowie, ale jedna jest cecha wspólna. I to, co ksiądz powiedział też o uzależnieniach, o problemach tych mniej kryminalnych. Pozornie wydaje się Brak banalna miłości. sprawa. To jest też brak ciekawe. miłości, tak ucieczka. No bo jak nie ma Ja tak miłości... uogólniam, ale to ale jest... coś z tego jest. Jak człowiek nie kocha, nie jest kochany, nie ma sensu życia, nie idzie, to pustka się pojawia, w pustkę musi coś wejść. Ale właśnie a propos tego doświadczenia. To, co Pan powiedział, Panie Michale, te świadectwa więźniów, to ma kapitalne znaczenie. Ale weźmy prostą rzecz. Powołam się na mojego starszego brata i historię jego życia. On przecierał wszystkie szlaki w naszym rodzeństwie, pośród naszego rodzeństwa. Pierwsza 18, pierwsza prywatka, pierwszy Sylwester i
analizy, dyskusje z rodzicami. Rodzice, kto będzie, ale jak a tu idziesz, o której będziesz. Pamiętam, jak brat się denerwował, mając 18 lat, ale ciągle był pod dachem z nami, więc musi posłuszeństwo obowiązywać. To nie jest tak, że 18 lat ucina się i robię co chcę. Otóż nie, póki się mieszka z rodzicami, to tak na marginesie przyjmuje się zasady stanowione przez rodziców. Tak upraszczam, ale tak jest. A kto będzie, o której wrócisz, ale co to za towarzystwo? Co wy tak się wszystkim interesujecie? Dajcie mi wolność. To jest moja sprawa. Wrócę, o której będę chciał. Otóż nie, masz powiedzieć, o której będziesz, bo żadna mama, żaden tata nie uśnie bez, a szczególnie matka, nie uśnie, jak nie ma kompletu w domu i nie wie, o której syn wróci, czy córka. I co? Ja pamiętam, jak on się burzył. Ja nie chcę tu się wybielać. Ja byłem bardziej taki spolegliwy wobec wymagań rodziców. Brat był taki trochę buntowniczy. Pozdrawiam cię, Andrzejku. Może będziesz słuchał tej audycji. Ożenił się. 3 dzieci. To samo. Dzieci dorastały. O której będziesz... Kto będzie... Gorszy był bardziej surowy jak nasz tata, jak nasza mama. I jeszcze bardziej taki śledczy. Chodź no tutaj. Ja odwiozę cię i przywiozę. Tak, ja tu chcę mieć pieczę. To się zmienia, bo człowiek nabiera doświadczenia, widzi, że rodzice mieli rację. I nauczyciele w szkole, wielu wymagających, mieli rację. My dojrzewamy do tego. I ilu ludzi nawracających się mówi, Pan Bóg miał rację. Pan Bóg miał rację. I to są piękne przykłady, ale jednak mimo wszystko cały czas mam w głowie taką rzecz, taki trochę nasz ośli upór, taki ludzki, tą słabość ludzką, że przykład rodzic-dziecko, jajko mądrzejsze od kury. No tak. I czy my tak trochę nie próbujemy z tą wolnością dzieci bożych tak sobie tego tłumaczyć? Jedna rzecz, że próbuję być mądrzejszy, bo właśnie, tutaj to oparzenie, tak jak ksiądz mówi, ten palec Tak. w płomień. Przechytrzyć, A druga przechytrzyć rzecz, tak, Pana Boga przechytrzyć. i rodziców i Czy być mądrzejszym przełożonych. od Pana Boga, no mówiąc wprost, tak, tak? tak. To jest jakby jeden aspekt. Drugi, no taka właśnie, no ta ciekawość. Ciekawość też, ale też jakieś takie ciekawość. No bo to nudne jest, powiem księdzu. jak to No bo to takie to trzeba tych przykazać, ten kościół tam nudne, to wszystko. to jest to trochę Pismo tak jak z Święte. młodzieżą. No. A jak smakuje ten alkohol? No. A jak smakuje ten papieros? Jak to się... No bo żyją szczególnie młodzi ludzie i to pierwszy raz. A co? A jak? I tak dalej. Jedni się reflektują, że to nic dobrego, inni... I brną, potem żałują. Więc my jesteśmy trochę jak takie dzieciaki niedowierzające, nieufające. No i to praktycznie całe życie. A starsi ludzie z dużym doświadczeniem nie popełniają głupstw. O, Tak samo. A ja, ksiądz, który innych napominam, czy ja czasami głupoty nie zrobię? Też zabraknie silnej woli, oczywiście, dlatego też chodzę do spowiedzi, jak nie spełnię tak, jak być powinno. czyli może dlatego mówimy o wolności dzieci bożych, a nie dowolności dzieci bożych. Właśnie, tak, to nie jest... To jest ta cienka granica między wolnością i dowolnością. Albo dowolnością, albo samowolą. Taką O. samowolą, bez ograniczeń, bez żadnych hamulców, bez żadnych... To jest zgubne dla człowieka. To jest zgubne i dlatego taka mądrość to, co mówił święty Jan Paweł II. Rzadko cytujemy papieża, a warto. Jeżeli inni od was nie wymagają, wy od siebie wymagajcie. Mówił to na Westerplatte w Gdańsku do młodzieży. Jeżeli nawet inni od was nie wymagają, wy wymagajcie od siebie. Otóż tak, tendencja jest, żeby nie wymagać. A Pan Bóg mówi, papież, Kościół, my księża, wymagajmy od siebie, bo niewymaganie prowadzi do zniewolenia, a wymaganie paradoksalnie do wolności. Bo jak ukształtuję w miarę silną wolę, to wybieram to, co jest dla mnie obiektywnie dobre w perspektywie zbawienia, ale też i życia doczesnego. Nie wiem, czy ksiądz się z tym zgodzi, ale to trochę jest tak, jak usłyszałem kiedyś o 10 przykazaniach.
Bo to jest chyba taki najlepszy przykład tego Tak. kodeksu postępowania. Tak jak mamy kodeks karny, mamy kodeks drogowy, już tam czy te znaki są dobrze, czy źle, to zostawmy. Tak. Jest kodeks, jest ograniczenie prędkości, jest zakaz skrętu w prawo, w lewo. Tak samo tu. I co jest najpiękniejsze w tych przykazaniach? Księdza, mnie, domyślam się błyskotliwie, że w większości z Państwa, jeśli nie wszystkich, dotyczy 10 przykazań. Tak, Ale 7 dotyczy wszystkich, niezależnie od tego, w kogo i w co wierzą. dokładnie. Tak. Kiedyś powiedziałem koledze, mówię, dorzuć te 3 i zobaczysz, jest lepiej. Uzupełnią ci. Jeszcze tak. Jeszcze jest łatwiej. Jeszcze jest łatwiej. Tak, dlatego ja bardzo podkreślałem na początku perspektywę wiary, relacji z Panem Bogiem, ale też natury człowieka. Natury. No bo weźmy to, co jest naturalne. Człowiek ma w naturze pragnienie pracy. Czy jest się wierzącym, czy nie. I teraz ktoś sobie powie tak, a ja sobie będę leżał na kanapie całe dnie i nie będę pracował. No prędzej czy później, jak to mówimy, zgnuśnieje. No po prostu będzie rozlazły, no po prostu, przepraszam, no taki fizyczny kapeć. A człowiek w naturze ma zwartość, że mobilność, taką dyspozycyjność, bez względu na to wierzący czy nie. I takie lenistwo, krótko mówiąc, bo ja pomijam sprawę wypoczynku, to już analizowaliśmy z trzecim rozdzielaliśmy przykazaniem. to, tak. Rozdzielaliśmy, ale lenistwo jest złem obiektywnym. Czy ktoś wierzy, czy nie. Człowiek wierzący rozleniwiony i człowiek niewierzący rozleniwiony staje się niewolnikiem swojego lenistwa. Po prostu karłowacieje, przepraszam za wyrażenie. Tak. A człowiek pracowity rozwija się w każdej dziedzinie. Intelektualnej, fizycznej, już nie mówię duchowej, no bo to dotyczy kogoś, kto prowadzi życie duchowe, jest wierzący, buduje relacje z Panem Bogiem. I to jest właśnie prawdziwa wolność, że panuje nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, nad językiem. Bo wyobraźmy sobie, Panie Michale, kurczę. drodzy Państwo, że ktoś, potrzeba czy nie trzeba, pepla językiem na lewo, na prawo. Nie kontroluje, nie ma hamulca. Księga Mądrości, Mądrość Syracha. Poczytajmy, jak tam jest wezwanie do powściągliwości w słowach. Wtedy, kiedy trzeba milczeć, wtedy, kiedy powinno się milczeć i tak dalej. No to warto poczytać, bo to są... 7 przykazanie? Prawda? Oczywiście. Ile złych rzeczy może być spowodowanych językiem, a może być wiele dobrych i pięknych rzeczy dzięki językowi i dzięki mowie. Więc umieć rozeznawać i dokonywać wyboru, ograniczać sobie. Dlaczego są takie rekolekcje, ignacjańskie, może znowu kiedyś 8 dni, absolutne milczenie. Kiedy pierwszy raz byłem, mówię, nie no, przesada lekka. Ja teraz z perspektywy czasu, jak byłem 3 razy na ignacjańskich rekolekcjach, no to jest błogosławieństwo. Dlaczego one się tak cieszą powodzeniem, te rekolekcje? Mimo, że dla niektórych na początku jest to szok, że 8 dni siedzi się przy stole i się nie rozmawia. A potem ludzie odkrywają, ależ to jest. Choćby uczenie się, już pomijam skupienie, ale panowanie nad językiem, że nie wszystko muszę zaraz skomentować, omówić, wygadać i tak dalej. Taki trochę hard ducha też. No tak, to co mówiłem właśnie. Ograniczenia, dyscyplina, to prowadzi tylko do dobrego. No, tak jak mówiliśmy przy 6. przykazaniu. Żywioł opanowany służy, żywioł nieopanowany niszczy. Dlatego Pan Jezus zmartwychwstając wyrwał nas z mroku. Z I mroku, dał nam tę wolność właśnie. Pokazał nam, pamiętamy, jakby Wielki Post, droga krzyżowa, zmartwychwstanie. że ktoś powie, śmierć to już ostateczne więzienie. Otóż nie. Przez to więzienie w cudzysłowie, jakim jest śmierć, jesteśmy zaproszeni do wieczności, do zmartwychwstania. No, taki jest sens chrześcijaństwa. Nie deprecjonując, broń Boże, wszystkich modlitw, o których mówimy, wsparcia świętych, orędownictwa i nauczania Jezusa, dostaliśmy, poza przykazaniem miłości oczywistym, najważniejszym, dostaliśmy
kodeks ruchu drogowego w postaci 10 przykazań i świadomość, wolność, jakby 2 narzędzia, do tego zmierzam. Mamy 2 narzędzia. Wolność dzieci bożych i 10 przykazań. Dziękuję, wszystko w Dokładnie temacie. tak, oczywiście. Znaczy nie chcę tu deprecjonować, bo wiadomo, I że pozornie to mówię o podstawach. to, co mówi się, że Bóg ogranicza człowieka, to właśnie Bóg rodzi człowieka przez pewne ograniczenia do wolności. Bo wolność to co jest dobre. Dziękuję. Już Dziękuję bardzo. nie mam pytań. Państwu, tak. Nie mam pytań. Takie amen. Ale oczywiście zapraszamy, tak jak powiedzieliśmy na początku, do dzielenia się, do ewentualnie wyrażania swoich I wątpliwości. komentowania, tak. My przyjmiemy jakby inaczej. Chętnie zajmiemy się wszystkimi. Od tych najbardziej duchowych, po te najbardziej też przyziemne, bo to jedno z drugim jest związane. Tego nie jak można życie. oddzielać. Tak jest. Niedawno się tego nauczyłem. Człowieka nie da się podzielić na to, co ziemskie i nadprzyrodzone. Człowiek jest całością i duchową, i cielesną. Także zachęcamy bardzo, a Zapraszam. od przyszłego tygodnia zaczynamy grzebać w innych przykazaniach. Czyli w kościelnych. Tak, ja nie wiem, czy możemy to nazwać rekolekcjami. Jeżeli ktoś chce tak odebrać, to oczywiście. Przykazania kościelne, zapowiadając to, co nas czeka, powiem tak. Ksiądz się zgodził, ja to wymyśliłem, bo one są banalne, ale nie do końca. I my to pokażemy. Spróbujemy. Zapraszamy i dziękuję. Kciuki w górę i dzwoneczki.